Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dziś w naszym domu miała być leniwa niedziela, miłe leżakowanie w ogrodzie. I zawsze rano z kawą robię sobie obchód ogrodu i zobaczyłam coś dziwnego na moich bukszpanach. Przez lata, nie wychodzić, niedobre, zaraz powiemy, kim jesteście. Przez lata obserwowałam w ogrodach w Europie, które odwiedzaliśmy, jak ćma bukszpanowa dziesiątkuje bukszpany w bardzo starych ogrodach. I na szczęście nas to nie dotyczyło, aż do dzisiaj. Dramatyczny drumroll. Będziemy opowiadać dziś o tym, jak radzić sobie z ćmą bukszpanową. Ćma bukszpanowa w Europie pojawiła się niedługo po, chyba w 2006 roku, przywędrowała z Azji, prawdopodobnie z importowanymi roślinami. Niestety bardzo szybko rozprzestrzeniła się po Europie, zaczęło się od Niemiec. To, co widzieliśmy w Anglii, wyglądało strasznie. No i niestety przywędrowała też do Polski. W Polsce jest już od dobrych paru lat. Na szczęście nam jakoś udało się tego uniknąć. Pomiędzy nami a miejscowościami, które mają, powiedzmy sobie, więcej ogrodów ozdobnych, jest dużo pól i być może nie wyczuła, że tutaj też mamy w ogrodach bukszpany. No ale niestety jest i dzisiaj sobie powiemy, co zrobić, żeby sobie z nią poradzić, bo ja temat researchuję już od dłuższego czasu, szykując się na tę masakrę. Jak poznać, czy ćma bukszpanowa zaatakowała Wasz krzew? Ja codziennie rano biorę sobie kawę i robię obchód po ogrodzie. Nie dotyczy to tylko ćmy bukszpanowej, ale wszelkich problemów, jakie możecie mieć z roślinami. Idę sobie z tą kawą i oglądam, jak miewa się każda roślinka. Jak widzę jakieś nietypowe jej zachowania czy uszkodzenia, to staram się przejść do głębszej inspekcji i sprawdzić, o co chodzi. Tak samo było w przypadku bukszpanów. Wiedziałam, że ćma bukszpanowa jest 12 km od nas i cały zeszły rok obserwowałam krzewy, ale było wszystko ok. No w tym roku niestety ten piękny czas się skończył i dzisiaj z moją leniwą niedzielną kawą znalazłam gąsienicę ćmy bukszpanowej na naszym bukszpanie. Co zwróciło moją uwagę? Przede wszystkim nadgryzione liście i takie małe pajęczynki, które znajdziecie na całych krzewach. Jeżeli widzicie coś takiego, wchodzimy w głąb krzewu, odsuwamy te pędy i szukamy gąsienic. Gąsienice bardzo często żerują głęboko w krzewie, bo one tam wiedzą, jak się ukrywać. Ukrywają się, żeby nie dotarły do nich jakieś na przykład ptaki, choć ponoć ptaki nie są zbyt zainteresowane ich zjadaniem. Jeżeli zauważycie jakiekolwiek objawy, reagujcie bardzo szybko. Moi znajomi wyjechali sobie na wakacje, wrócili po tygodniu i zastali całkowicie obgryzione krzewy, które wyglądały jak spalone, pokryte pajęczyną. Jeżeli macie takie bukszpany jak mój, który ma kilkanaście lat i mieliście je od maleńkiego, to naprawdę nie zostaje nic innego jak płakać. Także reagujemy szybko i już opowiem Wam, co należy zrobić, aby je ochronić. Jak zwalczamy ćmę bukszpanową? Gdy szukałam metod, oczywiście są metody chemiczne, które będą działały na pszczoły i na biedronki, a mi bardzo zależało na tym, aby tego uniknąć. Researchowałam temat i znalazłam człowieka, który w Anglii, w Cotswold zajmuje się strzyżeniem i pielęgnacją bukszpanów i bardzo sobie cenię jego rady i on polecił środek, który nie szkodzi ani ludziom, ani pszczołom, ani biedronkom, natomiast ukatrupia te obrzydliwe gąsienice. My wypróbujemy w tym roku środek, który polecają profesjonaliści. To insektycyd biologiczny, środek, który nie będzie szkodził właśnie owadom ani ludziom. I on ma działanie żołądkowe. Nasze przeurocze gąsienice go zjedzą i w przeciągu mniej więcej 2 do 3 dni powinny nie żyć. Mam taką nadzieję, że tak też się zdarzy. Środek ten nazywa się Xentari i na świecie jest produkowany także pod różnymi innymi nazwami, ale jak wpiszecie sobie to Xentari przez X, piszemy Wam tutaj na górze, na pewno je znajdziecie. Mi udało się je znaleźć na Allegro. Oprócz tego będziemy wywieszać pułapki feromonowe, które wyłapują panów ćmy i nie dochodzi do zapłodnienia, czyli także przerywamy ten cykl. Ćma żeruje od kwietnia nawet do października w naszym kraju, co oznacza, że jest szansa na to, że będą 3 cykle życia, czyli 3 razy złożą jaja, znów będziemy mieć te gąsienice i będą zżerały nasze bukszpany.
Więc pułapka feromonowa pomoże nam w tym, żeby wyłapywać tych panów i żeby nie dochodziło do bara tych naszych uroczych stworzonek. Natomiast jak już nam się wylęgną maleństwa w postaci gąsienic, to dostaną to ksentarii, zjedzą je i padną. Także będziemy działać z dwóch stron. Środek ten, z tego co czytałam, należy stosować co 10 dni, cały czas obserwować, czy są nowe gąsienice. Jeżeli okaże się, że nie ma już objawów żerowania, wtedy przestajemy, ale cały czas z tą kawą o poranku przechodzimy i sprawdzamy, czy aby nic nowego się nie dzieje. Od naszego ostatniego nagrania minął ponad tydzień. Środki, które zamówiłam na Allegro, czyli to Ksentarii oraz Lepinox, bo to są dwa środki o bardzo podobnym składzie, które zamówiłam, dotarły, zrobiliśmy opryski, cholerstwa padły. Środki są ekologiczne, więc bezpieczne do pszczół i mam nadzieję, że powtarzanie ich teraz co 10 dni pomoże mi utrzymać bukszpany w bardzo dobrym stanie i nie będzie dalszych zniszczeń. Zniszczeń nie było dużo. Pozwólcie, że przejdę sobie, pokażę Wam przy okazji czosnki. Zniszczeń nie było dużo, ale żeby bukszpany miewały się także dobrze przez cały sezon, będę co jakieś 2 tygodnie robić im oprysk nawozem dolistny, żeby łagodnie przeszły przez ten krytyczny dla nich czas, gdy zostały obgryzione przez te cholery. Mam nadzieję, że te porady Wam się przydały i że też będziecie w stanie ochronić swoje bukszpany i ten sezon przejdziemy bezproblemowo. Zaraz zamarznę, jest tak zimno.